Malowanie skorodowanego dźwigu bez piaskowania. Przedstawiamy szybki sposób na trwałe zabezpieczenie konstrukcji stalowej bez piaskowania. Stosujemy system, który umożliwia stworzenie w jeden dzień trwałej, wysoce wytrzymałej powłoki antykorozyjnej. Malujemy nowoczesnymi farbami, które są szybko schnące, łatwe i bezpieczne w użyciu. Na filmie przedstawiamy kolejne kroki aplikacji, czyli przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania, zaprawkowanie skorodowanych miejsc, malowanie, uwagi techniczne. Przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania. Usuwanie rdzy, piaskowanie podłoża nie jest wymagane w przypadku aplikacji systemu antykorozyjnego Elastometal Monogard. Konstrukcję stalową należy przygotować do stopnia ST2, czyli na powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej rdzy lub zędry, luźnych powłok malarskich i obcych zanieczyszczeń. Najefektywniejszą metodą jest wyczyszczenie stali za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą pod ciśnieniem minimum 300 barów. Użycie tej techniki umożliwia usunięcie luźnej korozji oraz luźnych powłok malarskich. Pozostawia podłoże czyste, stabilne, gotowe do malowania. W przypadku mniejszych prac podłoże można przygotować z użyciem narzędzi ręcznych, a następnie odtłuścić za pomocą detergentu i spłukać wodą. Przed aplikacją farb podłoże musi dobrze wyschnąć. Zaprawkowanie skorodowanych miejsc. W przypadku malowania mocno zardzewiałej stali jest to zdecydowanie najlepszy wybór. Zaraz po wyschnięciu konstrukcji przechodzimy do zaprawkowania skorodowanych miejsc za pomocą farby Elastometal. Elastometal jest doskonałą farbą renowacyjną. Tworzy grubą i elastyczną powłokę, która trwale zatrzymuje rozwój korozji, także w przypadku aplikacji na rdze. Dodatkowo dzięki grubym zaprawkom Elastometal łatwiej jest dokonać przejścia między częściami z i bez starej, dobrze przylegającej farby. Inne miejsca, gdzie warto zastosować Elastometal jako podkład punktowy, to krawędzie, łączenia oraz śruby. Podczas malowania należy pamiętać, że aby zatrzymać rozwój korozji, system antykorozyjny Elastometal Monogard musi być odpowiednio gruby. Tylko gruba powłoka ograniczy dostęp powietrza, wilgoci oraz soli. Dlatego do zaprawkowania używamy kontrastowego koloru. Ten prosty sposób upewni nas, iż nałożyliśmy odpowiednio grubą warstwę farby. Zaprawkujemy i malujemy za pomocą pędzla lub natrysku. Staramy się unikać wałka, gdyż trudno jest nakładać nim grube warstwy. Malowanie. Po kilku godzinach zaprawki wyschły. Przechodzimy do malowania całości za pomocą farby antykorozyjnej Monogard. Monogard doskonale uzupełnia właściwości antykorozyjne Elastometal, a do tego posiada wysoką rozlewność i zapewnia estetyczne, zmywalne wykończenie przy aplikacji pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Farbę należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Nasz dźwig malujemy za pomocą ręcznego napędu hydrodynamicznego Graco, ponieważ zależy nam na szybkiej aplikacji, nałożeniu grubych warstw i najlepszym efekcie estetycznym. Aplikujemy pierwszą powłokę Monogard przy wydajności 8 m2 z litra. Pozwalamy farbie wyschnąć. Przy ładnej pogodzie po 2 godzinach aplikujemy drugą powłokę Monogard, także przy wydajności 8 m2 z litra. Podczas malowania zwracamy uwagę, aby przy każdej warstwie Monogard stosować się do zalecanej wydajności 8 m2 z litra. Dzięki temu uzyskamy zalecaną przez producenta grubość powłoki i tym samym długotrwałe zabezpieczenie. W antykorozji nie ma dróg na skróty. Jeżeli zabezpieczenie ma być trwałe, to musi być odpowiednio grube. Więcej na ten temat dowiesz się na końcu filmu, w uwagach technicznych. Pozwalamy całości wyschnąć. Dźwig gotowy, odnowiony na długie lata. Uwagi techniczne. Czy mogę wykonać pracę tylko jedną farbą? Tak, Elastometal tworzy lekko lepką powłokę. Jeżeli efekt estetyczny nie jest kluczowy, możemy pominąć aplikację Monogard. Wystarczy nałożyć 2 warstwy Elastometal, który również zabezpiecza na lata. Alternatywnie w przypadku zabezpieczania czystej stali lub mało skorodowanych podłoży można użyć tylko farby Monogard w 2 warstwach.
Czy skorodowaną stal mogę pomalować tylko raz? Nie, tak jak wspominaliśmy, w antykorozji nie ma dróg na skróty. Jeżeli więc zabezpieczenie ma być trwałe, to musi być odpowiednio grube. Samo pokrycie kolorem to mało. W kartach technicznych producenci farb antykorozyjnych określają wymaganą grubość powłoki dla danego środowiska. Należy stosować się do wytycznych. W razie wątpliwości z chęcią pomożemy w wyliczeniu ilości farby niezbędnej do stworzenia trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego. Podczas aplikacji istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy nałożona mokra warstwa posiada zalecaną grubość. Zaraz po pomalowaniu możemy sprawdzić grubość mokrej warstwy za pomocą prostego narzędzia. Alternatywnie, po wyschnięciu możemy zmierzyć grubość suchej powłoki za pomocą przyrządu pomiarowego. Trudne miejsca do pokrycia. Korozja zwykle zaczyna się na krawędziach, kantach czy łączeniach. Te miejsca najtrudniej pokryć grubą powłoką farby. Pamiętajmy o tym podczas malowania. Dodatkowa warstwa na krawędziach nie jest złym pomysłem. Narzędzia do aplikacji. Malując wałkiem łatwo uzyskać ładny efekt estetyczny. Jednak przy tej technice z reguły farba jest mocno rozciągana, a zbyt cienka powłoka to brak zabezpieczenia. Dlatego przy pracach antykorozyjnych wałek warto odłożyć na bok lub stosować go tylko do miejscowych poprawek. Malując ręcznie grube warstwy, lepiej wykorzystać pędzel. Najbardziej efektywną metodą w przypadku farb Elastometal i Monogard jest malowanie za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Dokonujemy nim szybkiej aplikacji grubej, równomiernej powłoki. Uzyskujemy estetyczne wykończenie. Warunki atmosferyczne. Minimalna temperatura otoczenia to 8 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura podłoża to 55 stopni Celsjusza. Optymalna temperatura otoczenia to 12 do 25 stopni Celsjusza. Maksymalna wilgotność 80%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3 stopnie Celsjusza wyższa od punktu rosy. Nie stosować na zewnątrz, gdy pada deszcz lub gdy istnieje ryzyko deszczu w przeciągu 3 godzin po malowaniu. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.